Dzień dobry wieczór, witam w pierwszym odcinku z drugiego sezonu Subnautiki. Na nowych modach dodałem ponad 50 różnych modyfikacji. No będzie z 50. Podstawowa na okrągłe tego, nowe baterie, jak widzicie nowiutkie, nowe rodzaje baterii, więcej, więcej sprzętu, Night Vision HUD, jak widzicie. Nowe pojazdy z poprzedniej serii, na przykład poza tym, że była Atrama i był Odyssey, to mamy tutaj jeszcze, prawda, a w ogóle, czekajcie, co jest? A, nie, dobrze, nie działa, o to chodzi. Dobra, zaczniemy na razie od opisu rzeczy, co tu się w ogóle dzieje. Mamy nowe pojazdy, mamy pojazd, który nazywa się Abyssal, chyba Abyss się nazywa, albo Abyssal? Abyss. Tego pojazdu nie było na poprzedniej serii, mamy ulepszone butle tlenowe, nowe, jeszcze nowsze niż były. Mamy troszeczkę zmieniony też system wyszukiwania blueprintów. Mamy sposób na wiele różnych innych rzeczy generalnie. Tak naprawdę w obecnym stanie, też tutaj mam zwiększony ekwipunek, ale ta mało istotna rzecz. Zasadniczo to tak. A, najważniejsza, jeszcze ważna rzecz. Jak widzicie, mamy sobie reshade'a. Gra będzie wyglądała inaczej niż wyglądała w pierwszej części, czy w ogóle niż wygląda bazowo. Została troszeczkę zmieniona wizualnie, dzięki czemu będzie troszeczkę nowszy, prawda, ogląd sprawy. Zaraz pokażę wam, jak działa reshade. Tak właśnie to wygląda. Tak wygląda gra w normalny sposób, a tak wygląda gra z specjalnym reshade'em. Także no, tak to właśnie wygląda. Jak moim zdaniem wygląda gra dużo lepiej. Troszeczkę ma, że tak powiem, no się mówi na to taki, wiecie, nowszy look. Świeży wygląd gra ma po prostu. O, widzę, że nawet quicksloty naprawili. Już nie wrzuca mi takich bezużytecznych rzeczy do quickslotów. To jest w ogóle tak, no. Są różne mody inne, są nowe mody, nie ma niektórych starych modów. Dlaczego? Dlatego, że najnowszy update Subnautiki, który chyba już wyszedł jakiś czas temu, ale w tym roku niestety się tak się składa w tym update'cie, że no, że on zepsuł modyfikacje poprzednio działające. Kiedyś modyfikacje działały na Qmods. Qmod chyba Launcher albo Loader. Obecnie mody działają inaczej. Obecnie mody wykorzystują takie coś, co się nazywa Bepin. Bepin. To jest w ogóle ciekawa nazwa. To jest... tak, to jest teraz taka dosyć nowy sposób. W ogóle niestety to jest problem taki. Problem jest z tym reshade'ami, że one są bardzo ciemne. Basic CPU do robienia lepszej baterii. Generalnie. Trochę możemy sobie powybuchać, ale tak się składa, że jest jedna super bateria do blokowania z zdobycia tego. Siarka jaskiniowa. I powinna się odkryć specjalna bateria. A właśnie nie odkryła. O, ciekawe. Chyba że muszę zrobić po prostu baterię. Dobra, zobaczymy. Na razie oczywiście zbieram takie podstawowe rzeczy. Myślę, że seria będzie trwała jakiś czas. Oczywiście, aby dojść do tych rzeczy na modach, troszeczkę czasu, powiedzmy sobie, minie. Chociaż wiecie, różnie to może być, ponieważ przez to, że są mody, które troszeczkę grę zmieniają. Brakuje mi tych modów takich utrudniających grę, chociaż wiecie, jakby jeszcze rzeczy. O, doszło, jest Sulfur Battery, super. Tutaj mamy jeszcze w ogóle różne rzeczy, to są w ogóle to wszystko, to jest Advanced Batteries, to jest w ogóle niesamowite, że mod daje nam tyle różnych dodatkowych rzeczy. Power celle, różnego rodzaju ulepszenia. No, na samym starcie wiadomo, że trzeba się skupić po prostu na tym, żeby zrobić najbardziej podstawowe elementy. Aha, tylko przy okazji ja mam oczywiście EasyCrafta, czyli teoretycznie mogę sobie przerabiać wszystko bezpośrednio na ostateczny produkt. Nie muszę wcale tak robić, tak jak robię teraz. Narzędzia, już mam jakieś latarki, mam skaner przede wszystkim. Butlasy, no to wiadomo, że skaner najważniejsza rzecz obecnie.
Latarka się też przyda przez to, że mamy do czynienia z reshade'em. Gra będzie ciemniejsza. Widzicie, jest system, ale to chyba jest bazował w Subnautica, już jest system z Below Zero dali. A to chyba nawet było pod koniec serii, mi się wydaje. Poprzedniej. W ogóle zapraszam do poprzedniej serii. Poprzednia seria miała chyba ponad 40 odcinków. Fajnie się grało, mody były inne, bo one działały na inną wersję gry. Więc naturalnie były troszeczkę inne. W ogóle dziwne troszeczkę ten... ekran troszeczkę tak się dziwnie zachowuje. Nie mam do szkła, ale to zaraz zrobimy oczywiście. Ok, pierwsza animacja wyjścia tą stroną. Naturalnie. Odcinki też nie chcę, żeby były jakoś super długie. Takie wiecie, w sam raz, żeby se były. Chyba mam przyspieszone teraz skanowanie rzeczy, tak mi się też wydaje, to jest chyba też jedna z modyfikacji. No ja mówię, modyfikacji jest ponad 50. 52 chyba dokładnie. Oczywiście niektóre z nich to są po prostu modloadery, nie? Więc też to nie jest tak, że każda z 52 modyfikacji to jest modyfikacja coś zmieniająca w grze, nie? Niektóre są tylko po to, żeby inne mogły działać. Właściwie dużo jest takich, żeby inne mogły działać. Ale wiecie, i tak w tej grze jest dużo zmienione. Dużo ulepszone. Dużo dodane. Dlatego no, będziemy się tak po prostu stopniowo, tak jak zawsze. Oj, wzięło mi to. Będziemy się stopniowo w tą grę ponownie po prostu ponownie interesować. O właśnie, można sobie... Czemu ja to... Czekaj, w sumie nie zrozumiałem, co się teraz wydarzyło. Zeskanowałem... Kurczę, a wiecie w ogóle, że w 2025 ma wyjść Subnautica 3? To jest w ogóle... Moim zdaniem... No, tak jak mówię, generalnie uważam, jestem takiego zdania, że Subnautica to w mojej opinii najlepsza gra survival z systemem takim mocno stawiającym na eksplorację. Naprawdę uważam, że nie ma innej gry, że nie ma gry, która byłaby po prostu tak, no byłaby lepsza pod względem właśnie survival z nastawieniem na explore. Teoretycznie jest The Forest i Sons of the Forest, ale to nie to samo. To nie jest to samo, wiecie. Też jest oczywiście The Forest, wiadomo, też lubię, grałem w The Foresta, gra mi się oczywiście zawsze podobała, to brzmi bardzo dziwnie. Chodzi mi o to, że The Forest ogólnie mi się podobał jako gra, fajnie się w niego grało. Natomiast sprawa jest taka, że uważam, że lepszą grą nadal jest Subnautica. Okej, no dobra, nie mogę zrobić butli, bo miałem za mało tytanu, czy z jakiegoś innego powodu? No nie wiem, w każdym razie mogę zrobić jeszcze większą butlę z tlenem, to jest dosyć ważne. No wiecie, no niestety tutaj początek będzie dosyć taki, wiecie, no dla graczy z Subnautiki, dla ludzi, którzy znają Subnautikę, to początek może być mało interesujący. Natomiast przez pierwszy odcinek nie będę chciał ciąć niczego. W kolejnych odcinkach już pewnie będą pojawiały się być może cięcia, znaczy na pewno będą się pojawiały cięcia. Ale tak jak mówię, pierwsze odcinki chciałbym gry za bardzo nie ciąć po prostu. Niech ona sobie jest jak jest. Tak jak możecie słyszeć, jestem lekko chory, ale to tam wiecie. Święta się zbliżają, właściwie bardzo są blisko. Więc to, że jestem chory, to jest bardzo naturalna kolej rzeczy. Okej. Fajne jest to, że to są podpiski też po angielsku tych rzeczy, wiem jak to się nazywa jako tako. Tylko nie wiem z czego to jest, z jakiego to smuda. Chyba, nie wiem czy nie jest helpera po prostu zwykłego. Grafit, widzicie jakie rzeczy zostają dodawane w ogóle do tej gry. Możemy robić baterie grafitowe. Dosłownie, mod na baterię daje najwięcej takich chyba nowych schematów, to jest niesamowite. Śmieszny mod na baterię daje bardzo dużo nowości. Płetwy oczywiście bardzo istotna rzecz, bo one przyspieszają po prostu pływanie. To jest spoko, ale to nie jest dla nas aż tak bardzo.
Mam siarkę, więc teoretycznie mógłbym jej użyć. Smar. Smar jest mi potrzebny do zrobienia noża, bo nóż jest bardzo przydatny. Bo potrzebujemy wodorostów, tak, w naturalnej formie. Bateria, smar, miedziany przełom. Mamy za mało miedzi prawdopodobnie. Okej, wiadomo. Nóż jako taka trochę niegroźna wersja. Ale w sumie zrobimy sobie, żeby tak nie zostawało tych rzeczy. O kurczę, to jest naprawdę tak dużo rzeczy. Smaru i z gumy silikonowej jedną, po co dwie tworzę naraz. Smar, no w sumie 2 smary, 4 gumy silikonowe, będzie git. Oczywiście mod powoduje jeden, że normalnie mi, prawda, fabrykator będzie zaciągał itemy normalnie z szafki, nie? Więc wiecie, jak sobie wrzucę coś takiego do szafeczki, o pyk, sympatycznie powinno to sobie działać i normalnie zostać jakby pobierane z szafki. No. Także, wiecie, jak to jest ciemno, nie? Ale jak zrobimy sobie pewien jeden chip, jak zrobimy sobie chip, to będziemy mogli sobie, prawda, ładnie widzieć w ciemnościach. A na razie to jest dosłownie tragedia. Ale no widzicie, za to chociaż daje taki fajny efekt. Próbki wodorostów. Wezmę ich trochę. No ja nie widzę nic kompletnie, nie? Jakby dosłownie... Chyba muszę troszeczkę... No nie no, chyba muszę trochę zmienić albo ustawienia, albo zostawić to w takim stanie, biorąc pod uwagę, że może to wiecie, być taki urok, że jest ciemno, że ciężko działać w nocy bez latarki. Chociaż obawiam się, że nie wiem, czy ja w ogóle mogę zrobić tę latarkę. Oj! Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ale na szczęście nie dostałem jakiegoś mocnego damage'u. Potrzebujemy oczywiście miedzi w dużych ilościach. No niestety dostajemy lepsze materiały, dostajemy złoto, tytan. Tytan to niestety jest bardzo powszechny, jeżeli chodzi o te łupki. A szkoda. Ołów to tam. Ołów nie jest aż tak istotny. Ja na przykład nie wiem, gdzie ja w tym momencie się znajduję, nie? Ja nic nie widzę. Ale jak wpłynę, to wypłynę również. Wiecie co, chyba sobie troszeczkę jednak... Jak wyłączę to, no to gra już jest jaśniejsza. Okej, dobra, to wyłączymy sobie jednak Fake HDR-a, żeby gra, prawda, była jakkolwiek... prawda, żeby była widoczna jakkolwiek, cokolwiek w tej grze. Musimy poszukać sobie, tak jak mówię, miedzi. O kurczę, właśnie. Czekajcie, jak klikam sobie niestety tego Home'a, to mi normalnie myszka wylatuje na drugi ekran. To jest w ogóle taki dziwny. Ale no. No trudno. Jak na razie to se żyjemy. Oczywiście jakby ja wiem o wszystkich, że tam są wyspy, mamy inactive lava zone i tak dalej, mam mapę. Wszystko jest. O widzicie, wraki se pomyliłem, tak. Pominąłem wrak. Chyba pominąłem albo po prostu w tę stronę. A nie, no pominąłem wrak, faktycznie. A widzicie, mapa jest bardzo przydatna. Ale mapy oczywiście korzystaliśmy zawsze, więc to nie jest tak, że... A i widzicie, też jest taki mod, że daje mi miedź i tytan ze skanowania takich bezużytecznych rzeczy. Także miedzi będziemy mieć troszeczkę więcej. Bo z miedzią zawsze jest problem, niestety. To teraz już nie będzie problemu aż tak bardzo. Tu mamy, prawda, miejsce idealne na reaktor termalny, bo mamy nie wiem, gejzer? Gejzer? Taki, że normalnie lawą atakuje? To jest gejzer? Możemy sobie wejść oczywiście do statku. Zastanawiam się, jakie miniaturki robić, bo wiecie, teoretycznie... O kurczę, tyle miedzi dostajemy. To mi się podoba. Starship desk, jakieś... No z tych skrzynek załadunkowych, bo normalnie się ich nie da tak... Nie da się ich normalnie skanować
Ale to dla mnie też byłoby dziwne, że nie dało się tego, prawda, salvage'ować, więc no już się da. Krzesło obrotowe. Tu potrzebujemy naprawić czy coś, niestety. No i mamy dzień. A w dzień wszystko jest lepiej widoczne. W ogóle przez to, że mamy odpalone pewne wyostrzanie obrazu. Naturalnie w związku z jeszcze tym reshade'em. No to obraz po prostu nieco wyraźniejszy w samej grze, co mi się osobiście bardzo podoba. Ja ogólnie jestem fanem wyostrzenia obrazu. Ja nie lubię, jak obraz jest rozmyty, nawet jeżeli to jest w celach takich, wiecie, artystycznych. Ja jednak wolę bardziej ostry obraz, także widzę więcej, widzę bardziej tych. Przy okazji, naprawił się trochę system narzędzi, bo wcześniej jak testowałem mody, to te narzędzia wariowały, w sensie na każdą stronę leciały. A teraz wszystko działa poprawnie. Tak ogólnie. Cóż. Mamy bardzo dużo wszystkiego. Jest tak bardzo, bardzo dużo wszystkiego. Włóknista siateczka oczywiście jest bardzo ciekawą rzeczą. Możemy sobie dzięki niej zrobić lepszy strój. Dobra. Co do tego, mamy tutaj grafit, mamy różnego rodzaju baterię. Baterię grafitową. Ja nie mam pojęcia, do tej pory nie odkryłem, po co jest coś takiego jak Basic GPU. Używana, żeby tworzyć lepsze GPU. Okej. Tylko po co ja mam tworzyć lepsze GPU? Może żeby tworzyć później lepsze baterie, no nie wiem. Jest taka szansa, nie? Urządzenie naprawcze jest istotną rzeczą, więc to oczywiście sobie w pierwszej kolejności takie rzeczy tworzymy. Na razie to wszystko tak naprawdę. Już miejsca nie ma. Naprawimy sobie to, żeby to tak nie iskrzyło i było spoko. Seaglide'a oczywiście tworzymy. Bardziej istotna rzecz. Oczywiście to jest pyk, jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Tak jest dobrze. Woda możemy sobie z membrąówki zrobić wodę. Te rzeczy możemy sobie usmażyć normalnie. Sulfur battery możemy zrobić sobie niby. Teoretycznie, nie? A co jeszcze tu mogę ciekawego? Konstruktor baz będzie bardzo ważną rzeczą, żeby to jak najszybciej odkryć. Tylko zanim konstruktor baz, to warto będzie, prawda, odblokować sesję Mofa, a już wiem, co trzeba zrobić. Pierwsza rzecz zawsze na początku, w początkach rozgrywki, to są te głupie wodoszczelne szafki. One są strasznie irytujące, bo one mają mało miejsca. One se latają po całym tak naprawdę oceanie. Bo z tego co kojarzę, nie da się ich wyrzucić tutaj. Oczywiście, że się ich wyrzucić nie da tutaj. Co jest ekstremalnie głupie. Przy okazji, po co ja zrobiłem tą siateczkę? Czyli nie ma lepszego stroju? Jest oddycharka. To jest oddycharka, tylko do oddycharki potrzebuję miedzi. Srebra, przepraszam. Srebra potrzebuję, dokładnie 2 srebra są mi potrzebne, żeby zrobić ten zestaw naprawczy. No cóż, no to te szafki sobie tego po prostu wyrzucę. Jedną i drugą. Spadły sobie, powiedzmy, mniej więcej w w to samo miejsce. Więc pasuje. Nie ma tragedii. Na razie to po prostu wrzucam jakkolwiek. To sobie w ogóle mogę zjeść, bo to się zaraz zepsuje. Wodę wypić. No i cóż, no i płyniemy sobie na razie szybko po dalsze po prostu rejony. Bo jak mamy Seaglide'a, to już jest spoko. Seaglide'em to już jest idealna gra. Temu, niektóre mody troszeczkę mi tu będą przyspieszały, prawda, sam proces ewolucji naszej. No. Będą przyspieszały naszą ewolucję w związku z tym, że chcę wam pokazać trochę bardziej ciekawe rzeczy. Bardziej rzeczy modowe niż rzeczy z Subnautiki normalnej. Ale z drugiej strony nie chcę, żeby to było creative i prezentacja modów, patrzcie jaki fajny mod. Nie, bardziej chciałbym właśnie, żeby to było w formie serii.
i takiego stopniowego odkrywania tych modów, no bo przecież ja ich też nie znam. Ja po prostu patrzę sobie tak, mówię, fajne mody, a wrzucę sobie, nie? Tak wrzucam, wyszło ich 52. A ja mówię, no dobra, no to więcej modów nie ma już do pobrania, więc powiedzmy, że te 52 mody wystarczą. Ale dalej czekamy jeszcze na naprawę starych, dobrych modów, które były wybitne, a które niestety jeszcze nie są przeniesione. No ja wiecie, ja generalnie nigdy w życiu nie programowałem. Ja się na game designie nie znam, na tworzeniu modów się nie znam. Ja nie wiem, jak trudne jest tworzenie modów. Ja nie wiem, ile to wymaga pracy, żeby przenieść na przykład te mody z Qmoda do zwykłego, powiedzmy tego, do tego Bepina. No, ja nie wiem po prostu, nie mam pojęcia, ile trwa coś takiego. Ale za to wiem, że nie wiem, tylko za to mimo wszystko cenię twórców modów, że im się to chce, nieważne ile to trwa. No wiecie, teoretycznie jak mam takiego twórcę modyfikacji, to oczywiście niektórzy wyślą mu, prawda, wsparcie, no bo oczywiście, że ludzie wysyłają wsparcie takim twórcom modów, ale tak generalnie to większość ludzi, no naturalnie wsparcia nie wysyła, no bo też o tym prawdopodobnie by nie pomyślała, nie, żeby coś takiego zrobić. Z drugiej strony właśnie dzięki temu wsparciu to ludzie, którzy tworzą mody, mają większą motywację do tego właśnie. Mam nadzieję, że wszystko to, co mówię na razie ma sens, bo no bo w sumie, no co, no tak logicznie rzecz ujmując, no to jak dostajesz pieniądze, to masz większą motywację niż jakbyś tych pieniędzy nie dostawał. Przynajmniej ja tak mam, nie? Wiecie, teoretycznie na YouTube ja nic nie zarabiam. Na razie, no może się to kiedyś zmieni za 50 lat. Wtedy może wbiję 1000 subów, może wtedy odpala modyfikację, tak, monetyzację. Ale na razie zasadniczo to, co wrzucam, no to jest w 100% hobbystyczne. No ja z tego nie dostaję nic, nie? No ale z drugiej strony, czy moje filmy są jakieś specjalnie wybitne? Czy moje filmy są jakoś lepsze od filmów innych? No ciężko mi powiedzieć, nie? No wiecie, no każdy, że tak powiem, no ma jakieś tam własne preferencje, predyspozycje. Jedni wolą oglądać innych, inni już to jest troszeczkę no, źle powiedziałem. Jedni wolą oglądać jednych, inni drugich. Dlatego no to ciężko powiedzieć, nie? A tak generalnie, no to co? No to też wiecie, no gaming niestety, czy stety, zależy jak to na to patrzy, również kolejna sprawa, zależy jak to na to patrzy. Ale gaming to staje się mało taką rzeczą, wiecie, no. Mało kto ogląda gry. No i cóż, dlaczego? No z bardzo prostego powodu. Właściwie no wiadomo, powodów jest zawsze wiele, nie ma jednego powodu, ale jeden z takich najbardziej rzucających mi się w oczy, no to jest taki, że po prostu ludzie są bogatsi. Kiedyś jak miałeś sobie takiego Jupitera, który grał sobie w gierkę, no to on sobie grał w gierkę, bo on sobie miał akurat komputer, się mu udało, a ty sobie tego komputera nie miałeś, albo tej gierki nie miałeś, bo ci nie było na tą gierkę stać. No i wiesz, oglądaj sobie, żeby po prostu nie tracić tego. No teraz, jako że ludzie są bogatsi niż kiedyś, sprzęt jest tańszy niż kiedyś, czy bardziej nie tyle, że sprzęt jest tańszy, co po prostu jest na tyle dużo gier, że wydając nawet niewiele na sprzęt, jesteś w stanie wiele gier zagrać. Nie mówię o tych najnowszych grach, ale o tak naprawdę, no Subnautica pójdzie już teraz na naprawdę wielu komputerach po prostu, no bo to nie jest gra, która jest jakoś specjalnie wymagająca sprzętowo, albo nie aż tak, bardziej powiem nie aż tak wymagająca sprzętowo, bo wymaga coś tam od komputera oczywiście, ale nie jest to gra jakiś tam AAA, która wyciska po prostu z komputera 7 poty. Jest raczej taka gra, która wiecie,
jest. No i ma swoje tam wymagania graficzne, ma swoje wymagania procesorowe. W sumie nawet aż wam pokażę. Obecnie jest obciążona, moja karta jest obciążona w prawie 100% na reshade'zie, na ustawieniach najwyższych i mam 120 fps, a ja mam 1070 Ti, moja karta nie jest jakoś specjalnie, wiecie, nowa. Nowa to w ogóle nie jest. Nowa to jest, bardziej powiedział, że nawet moja karta już jest stara, pomimo że dalej jest bardzo fajna, fajnie się działa. No to nie jest karta, która jest nowiutka, jest to stara karta, no i dalej se radzi, nie? No, szczerze powiedziawszy, obecnie to tą 1070 taką jak chociażby ja mam, to naprawdę można bardzo tanio kupić. Tak naprawdę tanio można ją kupić. Znaczy, relatywnie tanio, po prostu relatywnie. Wydaje mi się, że w okolicach 500 zł plus minus bez problemu znaleźlibyście tą kartę. No więc wiecie, no nie mówię o 500 zł, ale o 500 zł, ale może nawet mniej, nie? Mówię okolice, czyli 500, 400, 600, takie wiecie, takie zakresy. Zależy, prawda, jak to wycenia swoją kartę, jak, prawda, jakie są ceny rynkowe. Różnie, ale wiecie. Moim zdaniem takie 500 zł, czy tam 400 za tę kartę, to jest całkiem niezła cena. A na tej karcie pogracie dosłownie wiele gier. No, w Cyberpunka 2077 pogracie bez żadnego problemu. Ja całego Cyberpunka przyszedłem, miałem zawsze powyżej 60 fps. Oczywiście na FSR-ze, za bardziej na CSS-ie później. No ale jednak wiecie. Gra se fajnie chodziła, 60 fps zawsze było zawsze więcej, powiedziałbym. Natomiast no, jak na kartę sprzed, o kurczę, już nawet nie wiem, czy nie więcej niż 8 lat, no to fajnie se radzi. O kurczę, ale się nabiło. Płetwy. Wspaniale. Odblokowaliśmy płetwy. Ulepszone oczywiście, to nie jest tak, że to są te płetwy, które już mamy. Odblokowaliśmy ulepszone płetwy. I ładowarkę do baterii. Skrzynie przemysłowe na razie tego nie robię, bo te skrzynie po prostu będą mi dawały dużą ilość, wiecie, dużą ilość, opalnik laserowy. Dużą ilość po prostu miedzi i tytanu, ja na razie tego nie potrzebuję, nie mam miejsca na to. No i co? Nie mam miejsca i właśnie zeskanowałem kolejną rzecz, która mi dała coraz więcej tego. Tu są elementy laser cutera, aż dziwne, że nie ma ich więcej, nie? Bo ta droga jest dosłownie tam, gdzie właśnie przed chwilą byliśmy, nie? To prowadzi dosłownie do miejsca, do którego możemy się dostać w inny sposób. A ja muszę się wydostać, bo zaraz skończy mi się tlen. Tak jak mówię, no następne odcinki prawdopodobnie będą już trochę bardziej cięte, bo... No bo wiecie, no będą bardziej takiego mocnego zdobywania materiałów. Ale pierwszy odcinek po prostu chciałem zrobić w wersji takiej pogadankowej, żeby no troszeczkę różnych tematów, prawda, no się odnieść do różnych tematów, troszeczkę przedstawić moje sposoby patrzenia na świat. Na świat, co ja w ogóle mówię? Ja czasami takie głupoty gadam w ogóle, nie wiem, jakbym miał jakąś przemowę monologową gadać, to jest taka podaka czasami. No ale cóż, no tak to jest niestety. W każdym razie, no Subnautica, bo w to gramy i dawno w tym odcinku się do tego nie odnosiłem. No to Subnautica jest fajną grą. Więc no, uważam, że warto przetestować kolejne modyfikacje w niej. O, to chciałem powiedzieć dokładnie. Ale widzę, że jest czarno na filmie, nie? Ale już jest jaśniej. To trzeba naprawić, więc jeszcze na sam koniec odcinka, bo już będziemy kończyć. Zrobimy sobie to miejsce. Ja nigdy nie pamiętam, wiecie, co się znajdowało, bo po co? Po co ja miałbym pamiętać niby, co się znajdowało w tych wszystkich miejscach? Jak to i tak się w końcu znajdzie. Ale tu była jeden fragment tej. To były fragmenty, niestety się okazuje, po prostu Siglida, no i fragment przenośnej konsoli pojazdów, czyli
No w skrócie nic ciekawego. No ale cóż, na ten odcinek w takim razie to byłoby na tyle. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, no i widzimy się w następnych prawdopodobnie, no i cześć!